Hej, witam wszystkich, z tej strony Razimi, zapraszam na kolejny odcinek mojego poradnika do gry Dark Souls 2, poradnik dla początkujących nie tylko, no i witam wszystkich, którzy tutaj się dzisiaj znaleźli razem ze mną, z nostalgii, bądź też po prostu z chęci, że ktoś im powiedział, że to jest jedna z najtrudniejszych gier Dark Souls, jakie można spotkać, no i chcieli się spróbować, no i trafili jakimś tutaj właśnie sposobem do mnie, także witam wszystkich, no i dzisiaj spotkamy prawdopodobnie już Króla Vendrika, czyli tą osobę, o której nam tak naprawdę od początku mówiono. Gdzie jestem tutaj nieumarłym, to nie jest w sumie za dobre, moglibyśmy się zmienić, żeby być człowiekiem, zawsze to lepsza rzecz, także od tego może zacznijmy, że zmienimy się w człowieka. Przy ognisku może nie będziemy odpoczywać, życia mamy dużo, no i idziemy, jesteśmy tutaj na takim cmentarzu, tutaj jest trochę tricky, bo trzeba rozwalać te groby, ci przeciwnicy będą stale wychodzić z nich, także no to jest troszkę nieprzyjemne. Tutaj też mamy taki myk, że mamy dużo miejsc, gdzie możemy sobie pochodnie zapalić. Jak już raz zapalone, o zobaczcie, nawet jak nie zniszczymy tych grobów, to oni wychodzą w nieskończoność, więc nie za fajnie. No jedynie to warto niszczyć, zobaczcie, bo to jak zniszczymy te takie kolumny, to ci przeciwnicy potem już nie wstają, więc to warto sobie robić, myślę, cały czas. Bo tu są te takie cholerne duchy, no te duchy są bardzo nieprzyjemne. On tutaj, zobaczcie, wyjdzie. O, zobaczcie, tego się nawet nie dało zniszczyć, tak? A, teraz się dopiero dało po pokonaniu ducha. No także tutaj trzeba na pewno na to akurat uważać. Mamy skamieniałą smoczą kość, pięknie. Przyda się jak najbardziej. Dobra, fajnie. Co, tam mamy dalszą drogę, ale chodźmy jeszcze tutaj wpierw. Nie zaszkodzi drabinką do góry sobie przejść. O, zobaczcie, tutaj mamy strzelającego. Siema. Co, nie spodziewałeś się nas tu? No i dobrze, o to chodzi, załatwiony. Także mamy go z góry, z głowy, tak to bo zobaczcie, by nas tutaj zaskoczył. A tak to tutaj jeszcze mamy skrzyneczkę. I przyznam wam szczerze, że ja chyba tutaj w tym miejscu nigdy nie byłem. Wyschnięte palce, migoczący tytanit, zaraz tezy, bardzo fajne przedmioty. A ja chyba to miejsce zazwyczaj omijałem, nigdy mi się nie kojarzy, żebym tutaj kiedykolwiek był, także zobaczcie, po tylu przejściach gry ciągle na coś nowego można natrafić, na jakąś nową drabinkę. Dobra, teraz patrzymy skąd wychodzą. Wychodzi stąd. Dobra, teraz generalnie sytuacja wygląda tak, że tego ducha chcemy załatwić, co? No chodź tu. No i załatwić ten posąg. Tu mnie jeszcze trafił. Dobra. Jedyny minus, mega tu się niszczy wyposażenie. No to jest niestety nieciekawe. Dobra, musimy tu szybko podejść, bo tu pewnie zaraz duch wyjdzie. Dobra. I rozwalmy posąg, super. Tam jeszcze do nas idzie. No wiecie co, jak coś to nie ma też problemu, bo mamy inny miecz. No tutaj niestety oni są bardzo irytujący ci przeciwnicy. Mamy też proszek w sumie naprawczy, to ewentualnie. O, zobaczcie, ten duch kurczę nawet na nas nie czekał. Ale to niepotrzebnie czekałem, nie wiem na co. Mamy magiczna tarcza, no spoko. Weźmy sobie buteleczkę, może wypijmy. I uciekajmy z tego. Oj, no to nie to chciałem użyć. Pierścień wzmocnienia 2. Patrzę co to za pierścień. Pierścień wzmocnienia 2. A, to jest to. Spowalnia zużycie wyposażenia. Niby ma sens na tą lokację. No ale na dobrą sprawę, no nie będę tego używał. A tu w ogóle też jest ciekawa lokacja. Bo zobaczcie, podejdziemy sobie do ściany i zobaczcie, co się dzieje. Aha, to zaatakował nas ktoś. Okej, to jeszcze chyba nie to miejsce w takim razie. Tu kojarzę, że tu gdzieś było takie miejsce. A, jesteś bezimienny uzurpatorze, tak? No to chodź tu. Dobra. No i to tyle. Bardzo prosty najeźdźca, trzeba przyznać, no widzieliście, nie sprawił nam problemów. Teraz tak, cofnąć się po pochodnie, czy idziemy w ciemnicy. Dobra, zobaczmy gdzie tu nas poprowadzi. Bo to chyba kurczę z tego co kojarzę było ukryte przejście w takim wypadku.
No dokładnie. No nawet jest znak, więc można się domyśleć, że tu coś jest. O, i zobaczcie, tu są ci irytujący przeciwnicy. To są przeciwnicy, którzy wystają ze ściany. Na szczęście da się ich zabić, więc nie ma takiej tragedii. Nie jest to tak hardkorowe jak w Dark Soulsie 1, gdzie tam musieliśmy... Znowu zużyłem Estusa, trudno. Gdzie tam musieliśmy mieć specjalny miecz, żeby w ogóle walczyć z tymi duchami, albo być pod wpływem klątwy. To też było dość takie specyficzne. Także tu jest trochę to wygodniejsze. A, są te duchy, dobra, ja się zastanawiałem, czemu one nie wychodzą. No dobra, to nieważne. Chodźmy dalej, tu jest w miarę jasno, więc na razie nam się pogodnia może nie przydać. Okej, już widzę, już kojarzę to miejsce. To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz. Zobaczcie, tutaj mamy takie tarcze. Można by się zastanawiać, jak my tu przejdziemy, co? A to są w ogóle przeciwnicy, słuchajcie. Mają normalnie paski życia. I z nimi jest taka rzecz, że trzeba ich tam parę razy walnąć. O, i oni się teraz obudzą i będą nawalali, chłopaki. Są to jedni z dziwniejszych przeciwników. Spotykani tylko tutaj. I mają taki właśnie szereg ciosów. A na szczęście jakoś tak opadają, ale musicie przyznać, że ciekawy motyw. I to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o utrudnienia na tej drodze. Pamiętam, że no z nimi bywało różnie, ale jak ma się taki potężny miecz, no to raczej łatwo padają. Oni są też raczej dość wolni, także też nie ma się co z nimi przejmować. Okej, i tu mamy taką sytuację, że wpadamy w sam środek i trzeba by było znaleźć ognisko. Widzicie, po każdej stronie są te duszki, będą wychodzić. Dobra. Okej, i robi się problem, bo ktoś zabił dzwon. A, tutaj zabił dzwon. No, to mamy teraz nieciekawą sytuację. Czy wy tu podejdziecie? Kurczę, podejdziecie, co? Dobra, może się uda jeszcze ciebie załatwić. Tak, zobaczcie, jak uderzyli w ten dzwon, to ci przeciwnicy się pojawiają bez końca. Tak, dokładnie tak, bez końca, dopóki ten dzwon bije. To bardzo irytująca rzecz. Smoczy amulet z kamień... O, już się pojawiasz, co? No i znowu biją. Dobra, uciekamy stąd, nie ma co. Kurczę, nie zdążymy. No i co, chyba tu nie zginiemy. Albo i zginiemy, co? Patrząc na miejsce, w jakim jesteśmy. No, niestety. No i to jest właśnie to, kurczę, tutaj gdzieś było ognisko, ja też niepotrzebnie tutaj zacząłem latać i zbierać te przedmioty, trzeba było jak najszybciej uciekać, albo załatwić te duchy i załatwić te posągi. Plus tego jest taki, że droga za długa nie będzie. Mamy też otwarte na dobrą sprawę, mamy też otwarte przejść, no tutaj akurat może nie, ale mamy tam otwarte, inaczej, nie tyle otwarte przejścia, co po prostu nie mamy tutaj tych... Jak widzicie, tych przeciwników już tutaj nie ma, no są tylko ci, no oni się będą pojawiać bez końca, ale tych duchów już więcej nie będzie, także to jest jako takie ułatwienie. Możemy teraz mówić z plusów, że w sumie nam użycie broni się nie zużyło, więc nie będziemy musieli zużywać proszku naprawczego, co prawda będziemy musieli zużywać kukłę człowieka, no ale... Szukam jakichś plusów. Teraz pytanie, wy się odradzacie, chłopaki? Odradzacie się? No dobra. No nic, jeszcze raz się pobawimy z wami. O, ty to przeżyłeś. To też mnie zaskoczyło. Okej, jeszcze tutaj. Dobra, załatwiony. Dobra, idą. A, mnie to trafiło. Nie fajnie. No, tutaj troszeczkę oklepu dostaliśmy, trzeba przyznać, ale to nic. Tutaj też pójdziecie? Okej. No to tutaj będzie w ogóle już dużo miejsca do walki. Ale mnie tutaj, kurczę, jeszcze bardziej przymocowali, no dobra. Trochę życia straciłem.
ale to nic. Najważniejsze, że pokonani. Coś zostawiliście? Coś tam jest. Wielka tarcza. O, czyli dostaliśmy dokładnie tą tarczę, co oni mieli. No, fajna sprawa. No i teraz szybka piłka. Trzeba rozwalić pozostałe posągi. I to w miarę szybko. Tutaj nie ma się co zastanawiać. Ten jest rozwalony. Idziemy tutaj od razu. No, dawaj, dawaj. Dobra. Ten już idzie, zobaczcie, zadzwonić. Dobra, udało się. A, tylko teraz sam zadzwoniłem, tak? Tym dzwonkiem. To bywa i tak. A, jeszcze zobaczcie, zdążył wstać ten duch. Dobra. Załatwiony. Szybko, szybko. Zdążyłeś wstać, co? Dobra, udało się, mamy to. No, trzeba było szybko działać, naprawdę szybko. Ale się udało. Tutaj kojarzę, gdzie gdzieś było w ogóle ognisko, ale może mi się tutaj w sumie może źle pamiętam. Ale nieważne to jest. Najważniejsze, duchy już nie wstaną, no bo nie mają skąd wyjść. Także pięknie. Że tutaj zbieramy przedmioty. O, przedmiotów naprawdę dużo. Dobra, pójdźmy wpierw tam, gdzie straciliśmy oczywiście nasze punkty życia. Mamy krwi, spoko. Teraz tak. A, tu jest jeszcze jeden, tak? W takim miejscu. No, w głupim miejscu co jest, no ale dobra, może się teraz uda. Dobra. To szybko, wyleczmy się. Załatwmy go i załatwmy oczywiście też ten posąg. No i pięknie. Aj, nie chciałem się leczyć, ale dobra, no nieważne. Trochę mi się mylą klawisze, ale to też nie ma najmniejszego znaczenia. Mamy bardzo dużo tych buteleczek. No i teraz te dwie drogi sprawdzone. To mamy dalszą drogę, więc jeszcze tutaj możemy chyba sobie sprawdzić. Aha, tutaj też sprawdzaliśmy. Dobra, to zostało nam jedno przejście na dobrą sprawę. Możecie sobie wbić w najlepsze, nic już to nie zrobi. No i zobaczcie, przeszliśmy na drugą stronę. Możemy sobie opuścić most. To jednak źle się pomyliłem z ogniskiem, ale mamy mościk za to. No, taka właściwie półeczka skalna bardziej. I dobra, fajnie, mamy to zrobione. To, jeśli pozwolicie, szybko się wrócę. I sobie odpoczniemy przy ognisku, bo tutaj dużo jednak straciliśmy. No, na tych kamieniach, kurczę, będziemy zaczepiać. Dobra. Okej, fajnie. Myślę, że nie będziemy jeszcze sobie wracać specjalnie. Ale możemy iść oczywiście dalej. Przeciwnikami się też nie będę specjalnie zajmował, bo dużo oni nie robią. A możemy oczywiście iść dalej. Tutaj też będzie ten motyw, że no będzie dużo tych duchów. Znowu. I będzie taki gościu, co będzie tutaj wbił oczywiście też w dzwon. No i trzeba będzie to szybko zrobić. Wpierw mamy tu w ogóle skrzynkę, podejrzaną bardzo, nie? No zobaczmy. O dziwo, nie mimik. A ja już byłem naszykowany, już nawet z daleka mi się wydawało, że to ma zęby. Ale nie, magiczny kamień i kamień mrocznego rycerza, dobra. I teraz słuchajcie, robimy tak. Szybko spadamy tutaj. Idziemy tu. I załatwiamy tego gościa, bo ten gościu by uderzył dzwonem to i wyszłyby tu wszędzie w tej lokacji duchy. A tutaj, zobaczcie jakie to jest w ogóle miejsce. Tutaj nie ma tych nagrobków. Tutaj te duchy by wstawały all time. Cały czas. Nie byłoby... No tak naprawdę nie mielibyśmy nic do powiedzenia, one by cały czas wstawały. Także no przypał byłby niesamowity. A tak to mamy fajną drogę, bo z duchami się nie musimy przejmować. Tylko musimy załatwić tych przeciwników. No a nie jest jakiś wielki wyczyn, więc... I tam dalej czekać w ogóle na nas bossik. Bossik też taki śmieszny w sumie. Tak bym go chyba określił, śmiesznym bossem. Nie jest on jakiś specjalny, ani silny,
Ani nie do końca pamiętam, co on robił. Miał chyba tylko byczą maczugę, to tak mnie utkwiło. A tak poza tym to raczej był dość prosty. Ale no na razie musimy pokonać jeszcze paru tutaj przeciwników, którzy pilnują wejścia. Oj, to było ciekawe. Widzieliście, nie przed backstab, mimo że była animacja. No tak też się zdarza. Ale zobaczcie, że w ogóle możemy bić nawet w te posągi. Na szczęście te duchy nie wychodzą, no to jest duży plus. Naprawdę, no walka z tymi duchami to by było coś okropnego, więc dobrze, że udało nam się tutaj tak zrobić, że te duchy na szczęście nie przyszły. A z tymi przeciwnikami, no to widzicie, nie jest jakiś wielki problem. Na szczęście łatwo bardzo padają, łatwo ich załatwiamy. No idziemy jeszcze dalej, tutaj mamy kolejnych dwóch. No, ktoś się ruszy? A to żeś mnie zaskoczył. No dawaj, dawaj, chodź tu. Musicie przyznać, że ci są dość niemrawi. Akurat ta dwójeczka, ale to bez różnicy, backstabbing prędki. Mamy go. No i słuchajcie, myślę, że człowieczeństwo jak najbardziej tutaj wejdzie. Użyjmy sobie też rozjarzonego, tego największego klejnotu życia, żeby mieć pełno od razu zdrowia. No i wchodźmy na arenę. Wchodźmy na arenę walki. Zobaczmy, jak ten bossik będzie wyglądał. No bossik, mówię, nie jest jakiś chyba super z tego, co go zapamiętałem, więc powinno pójść gładko. Także lecimy. Ej, dobra, lecimy. To jest Welstad, królewska tarcza. To jest ostatni strażnik przed Wędrykiem, także taka sytuacja. Jak widzicie, bijemy go porządnie. Chciałbym też zobaczyć, jakie on ma ciosy. No na razie to robi głównie jeden, co? Ma też wypad taki z nad głowy, no to... Aha, i potem jeszcze poprawia. Dobra. Okej, i taki ten młot bardzo zachodzi z tyłu, więc na to trzeba uważać przy atakach. A tak generalnie... dobra, uniki to nie jest dobra rzecz w tej walce. Okej, dobra, bije dość sporo, ale... też tak naprawdę możemy dość mocno go blokować. Więc tutaj nie ma tragedii, wyleczmy się. Powinniśmy zdążyć. Okej, jeden cios. A ty. Okej, coś tam jednak potrafi. Okej, będzie druga faza. W sumie powinienem go bić, kiedy to robił, co? Kiedy się wzmacniał. O, dobra, ten atak był potężny. O nie, mnie nawet zabił, o kurczę. A mówiłem, że taki prosty boss, a ja oczywiście zapomniałem, że animacja picia w tej części to jest coś pięknego. Będzie pił tą, tą buteleczkę przez pół godziny. No mogłem oczywiście poczekać, aż zrobi atak. No dobra, dawno w sumie nie padliśmy na żadnym bossie, więc jest to jakaś nowość. Można powiedzieć. Ale dobra, no nic. Przebiegniemy sobie jeszcze raz do niego. No tak, to w Dark Soulsie jesteś zapewne siebie. Mówiłem, że pójdzie łatwo. No i mnie pokonał. Oczywiście z wszystkimi przeciwnikami nie będziemy tutaj walczyć. Nie ma to najmniejszego sensu, tylko sobie przebiegniemy całą tą arenę. Od tego oczywiście wpierw walniemy, bo żeby nam tutaj
O, zobaczcie, sam walnąłem. No i zobaczcie, ile tu będzie duchów teraz. Fajne, co? Fajna miejscowa, na pewno, przyjemnie. Na szczęście już ją przeszliśmy, więc tutaj tylko wystarczy teraz boczkiem przejść tych rycerzy wszystkich. Dobra, udało się. Na szczęście. Dobra, weźmy duszę. Dobra, jeszcze jedno leczonko i możemy zaczynać. A, zobaczcie, do tej strony mnie to jeszcze trafił ten na takiego. A ja myślę, że jeszcze raz się tutaj wyleczę z chęcią. Noż ty. Patrzcie, jak to trafia, no dobra, tutaj tutaj on ma bardzo dalekie możliwości, co, trafiania. No, w końcu nie weszło. Dobra, ja się chyba uleczę w normalny sposób jednak. No, dobra, znowu mnie to trafiło. Tutaj również dostaliśmy. Dobra, szybkie leczonko. No, te dwa ciosy to takie niepotrzebne trochę z mojej strony, jednak są. Jednak to jest zdecydowanie lepiej jeden wchodzi. A chociaż teraz weszły nawet dwa i też było ok. Zaczynasz? Dobra. W ogóle powinienem wziąć sobie miecz w dwie ręce. Dobra. Jeszcze raz. Nie wiem, czy nie przesadziłem. No, trochę chyba przesadziłem, co? Teraz on naprawdę obrażenia ma. Okej, na szczęście to nie trafiło. Dobra, musimy uważać. O nie, i znowu padłem, kurczę. Dobra. To mnie zaskakujesz, drugi raz mnie pokonałeś. Dobra, no trzeci raz ci się już nie uda, ale no naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył. Dobra, to lećmy na niego jeszcze raz. No, troszkę nas tutaj zaskoczył dwa razy, ale myślę, że za trzecim razem już się powinno udać. Tak, mówiłem, że taki raczej boss słaby. No, źle się to zestarzało. Zazwyczaj jak tak mówię przed walką, to nie kończy się to za dobrze. No jak wiecie, jednak coś tam pokazał. Jednak nas tutaj trochę dwa razy przetrzepał, także nie jest z nim aż tak łatwo. Chociaż musicie przyznać, że jeśli chodzi o jego skillset ruchów, no nie jest jakoś nic jakoś super wspaniałego. Na dobrą sprawę. Dobra, przebiegamy. Tutaj bierzemy wszystkich tych, żeby się zagrowali. Dobra, i wchodzimy w mgłę. To powinniśmy zdążyć na spokojnie, super. No i chodź. Podejście trzecie. O, teraz w ogóle zrobił jakiś inny ruch. Takie pchnięcie, po którym mieliśmy... Kurczę, patrzcie jak to zabiera ze sobą. Takie pchnięcie, po którym mieliśmy możliwość 2 ciosów wyprowadzenia, okej. Po normalnym ataku mamy raczej jeden cios. Okej, jeszcze raz w takim wypadku. Już siadasz? Dobra, to lecimy. Nawalamy go. Jeszcze raz. Nie wiem, czy to nie przesada. Dobra, może nie było tragedii. O nie, znowu. Dobra, tym razem nie trafiłeś. Mam cię.
Tutaj nie możemy aż tak daleko od niego odchodzić w takim wypadku, bo wtedy... Ała, ile? No nieźle, nieźle, nieźle. Czy musimy pamiętać, że on ma takiego kopniaka, to przed tym trzeba uciec. No dawaj, dawaj. To robię jak najczęściej, bo to do nas kompletnie nie trafia. Okej. No i widzicie, no troszkę się trzeba było po prostu skupić i jako tako to idzie. No, po prostu tutaj troszeczkę dalej musimy na prawo odchodzić przy jego ciosach. I delikatnie za nim. No i nie atakować po każdym ciosie, tylko tak mniej więcej sobie dać czas. Najlepiej już po tym świetnie ataki wchodzą. Nawet 2 sztuki. O, to wytrącił z równowagi, ale on też tylko 2 ciosy wyprowadza, więc... I tutaj sobie potem go skończymy. No i taki to był właśnie bossik. Prosty, prosty. No zabił nas 2 razy, ale generalnie uważam, że nie jest on trudnym przeciwnikiem. Ma bardzo ubogi... O, patrzcie, tutaj w ogóle chłopaki idą. Ma bardzo ubogi skillset, jeśli chodzi o ruchy. Więc naprawdę tragedii nie ma. A, wy tu będziecie wchodzić? Czy sobie dacie siana? Mam nadzieję, że sobie dacie siana. I teraz zobaczcie, kogo my tu mamy. Jakiś wielki, wielki człowiek. Z wielkim mieczem. Możemy go w ogóle namierzyć. I to jest, słuchajcie, król Vendrick. W własnej osobie. Tu leży w ogóle jego szata, miecz, wszystko. I jest też jego pierścień. Królewski pierścień właśnie. To jest bardzo ważny przedmiot. Jak go sobie zobaczymy, to jest to. Otwiera królewską bramę. Potężna dusza przypomina klątwę, a ci, którzy ją posiadają, muszą nosić w sobie większe nawet przekleństwo. Król Vendrick wyszukiwał wielkie dusze, zyskał siłę olbrzymów, a mimo to klątwa go dopadła. Zaczął wreszcie szukać płomienia, od którego wszystko się zaczęło. Załóż ten pierścień, by otworzyć królewską bramę. I generalnie teraz cały myk polega na tym, że możemy otwierać sobie dzięki temu nowe przejścia, dzięki temu przedmiotowi, dzięki temu pierścieniowi. Pamiętacie, było trochę tych bram. Było, na pewno na przykład w tym zagajniku olbrzymów chociażby była brama, no było takich dużo miejsc, gdzie mogliśmy właśnie sobie otworzyć. A w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo ten król Vendrick jest bossem i to nie jest boss opcjonalny, pomimo tego, że nas nie atakuje. On jest bossem fabularnym, którego trzeba pokonać. I możemy już go zaatakować teraz. Tylko teraz ten boss byłby bardzo trudny. Miałby bardzo dużo życia, bardzo dużo armoru, bardzo dużo tak naprawdę wszystkiego. Więc no nie byłoby to łatwe wyzwanie. On by się uaktywniał, jakbyśmy chyba z niego z 5 razy zaatakowali. On się wtedy aktywnia i on by już na stałe był bossem. I właśnie problem jest z nim taki, że no miałby bardzo dużo życia i jest na niego taka metoda, że trzeba zdobyć duszę olbrzymów. Jak zdobędziemy odpowiednią ilość dusz olbrzymów, to wtedy z każdą duszą olbrzymów on będzie trochę słabszy. No a jak zdobyć te dusze olbrzymów, to też jest troszeczkę zagmatwane, ale spokojnie dojdziemy do tego. Wpierw możemy porozmawiać z tym NPC, co się tutaj pojawił. A jest to nasza szmaragdowa Herald, także porozmawiamy z nią. This ring is the symbol of the king. Use it to gain passage through the king's gate and venture to the far east. Bearer of the curse, if you are to be the next monarch, then one day you will walk those grounds without really knowing why. No dobra, to tak naprawdę tyle z rozmowy. Dużo żeśmy sobie nie pogadali. No i co? Tak naprawdę nam tutaj nic więcej nie pozostało do roboty, więc możemy użyć kości wiodącej do domu i stąd spadać na dobrą sprawę. O, właśnie to jest dusza olbrzyma, zobaczcie, mamy już jedną. Jeszcze potrzebujemy... No dobrze by się przydało jeszcze mieć ze 4. Na dobrą sprawę, nie byłoby to złe. A tymczasem my wracamy, no i z tej lokacji możemy się ewakuować, całe szczęście, z tych ciemnic. To jest bardzo dobre. Chociaż no niedługo w jeszcze większe ciemnice pójdziemy. Tak jak wam opowiadałem parę odcinków temu, spotkaliśmy tego NPC. Właśnie, przy którym będzie nam to bardzo potrzebne, żeby no troszeczkę jeszcze w ciemnościach pochodzić. Ale to tak jak mówię, tam jest dość ciężko, więc to sobie pójdziemy później.
A tymczasem chodźmy tutaj i ulepszmy, myślę, sobie trochę postać. Zobaczmy też, jak to wygląda, jeśli chodzi o nasze wzmocnienia. Czy możemy coś wzmocnić? Brońki nam brakuje, 2 smocze kości. No to niedużo. Jeśli chodzi o sprzęt. Hełm albo rękawice. No, wzmocnimy hełm. Nie zaszkodzi. I'll be around if you. Możemy też w sumie sobie ulepszyć u Herald postać. Czy coś koniecznie mnie tutaj interesuje? Zręczność mamy 50. Możemy dać witalność i to na 25. Spoko. I resztę lecimy już w siłę do końca. Brzmi fair, co nie? Tak mi się wydaje. Jeszcze trzeba będzie tutaj NPC pozapraszać do naszej wioski. Ale to później też sobie zrobimy. Na razie chodźmy jeszcze tutaj, bo wydaje mi się, że z tego bossa, co walczyliśmy, z tego strażnika królewskiego, no na pewno zbroja będzie tutaj dostępna. Zdziwiłbym się, jakby nie było. Także zobaczmy to. Zobaczmy, co my tu mamy. No jest. Jest hełm Velstata. Jest również zbroja. Rękawice, no i nogawice. No spoko. Spoko. Are you sure? No, ale tak jak mówię, Well, nie będziemy raczej tego w tym momencie kupować. Chodźmy w takim razie dalej i myślę, że przejdziemy sobie właśnie przez tą bramę. Bo pamiętacie, były też tutaj, w Kniei Upadłych Olbrzymów była taka brama, gdzie można było przejść. Ale tam na razie nie będziemy iść, dlatego że tam potem i tak czy siak trafimy, a teraz musimy sobie, słuchajcie, przejść. Gdzie to było to miejsce? To było tutaj i tutaj. Takie jedno miejsce, gdzie jeszcze nie chodziliśmy, właśnie tam sobie pójdziemy. No i dobrze, to lecimy w takim razie dalej. Tutaj właśnie, słuchajcie, tutaj będą te drzwi, bo patrzcie, tutaj mieliśmy tą mgłę. Tutaj pamiętacie, byli ci przeciwnicy niewidzialni. Tam po lewo szliśmy potem, kiedy zrobiliśmy te 4 wielkie dusze, a teraz wracamy w to miejsce i dzięki temu symbolowi króla teraz te drzwi będą stanowiły dla nas przejście, będą otwarte, oczywiście jak założymy dopiero ten symbol króla. Tutaj w ogóle chyba nawet żeśmy nie szli, z tego co kojarzę, że tutaj chyba właśnie tą lokację sobie zostawiłem. Tutaj będzie jakiś pierścień, z tego co pamiętam. Sygnet czerwonego łzokamienia. On nie jest jakiś chyba super nam teraz potrzebny. Zaraz sobie go zobaczymy. Sygnet czerwonego łzokamienia. To będzie to. Nie, to jest słońca. O, wzmacnia ataki, gdy punkty życia znacząco spadną. No, niby okej, ale z drugiej strony tak średniawo, co nie? Mamy na pewno lepszy teraz... Oj. Spoko, spadliśmy. Jeszcze raz. Mamy na pewno w tym momencie lepszy zestaw, zdecydowanie tutaj, jeśli chodzi o pierścienie. Ogólnie myślę, że z tym zestawem już sobie skończymy. No wiadomo, czasami będziemy tym pierścieniem się bawić troszkę. Bo zamiast tego pierścienia wzmocnionego życia, no można na przykład jakiś pierścień przed mrokiem, czy coś takiego sobie zawsze wybrać, w zależności od sytuacji. I tutaj zobaczcie, mamy pokaż symbol króla. No i tutaj właśnie przyda nam się ten pierścień, który ostatnio zdobyliśmy, czyli królewski pierścień. Teraz go zakładamy i zobaczcie, brama się otwiera. No i nowa lokacja stoi teraz przed nami otworem. Barownia Aldi się to nazywa. Raz Aldi, zawsze Aldi, jak to mówią, a my tymczasem wchodzimy. Ten pierścień od razu zmieniamy, on nam się w tym momencie już nie przyda, pierścień życia plus 2. A, tylko sobie mogłem ściągnąć inny pierścień, bo zobaczcie, że trochę życia mi to zabrało. No, głupi błąd, nieduży można powiedzieć, no ale zawsze tutaj troszkę życia zabrało. Okej, drzwi już się nam zamykają. No i tutaj zobaczcie, w ogóle mamy przeciwników, już ich widać, skamieniała smocza kość, spoko, to się przyda do ulepszenia, jeszcze chyba jednej nam tylko brakuje w ogóle. A tutaj mamy takie ala szczury, już z nimi walczyliśmy na wrotach Pharosa z takimi przeciwnikami. Takie to są ala szczurki. Takie szczuromałpy w sumie, ciężko powiedzieć co to jest. Na szczęście pada to na hita, więc nie ma największego problemu. Tu jeszcze mamy zatruty nóż, spoko, chociaż wolałbym skamieniałą smoczą kość, jeszcze jedną, bo nam chyba jednej rzeczywiście brakuje. Tu już pewnie w środku zauważyliście, że mamy ognisko, tak więc sobie usiądziemy.
może nie tyle usiądziemy, bo nie ma sensu teraz regenerować świata. Ale ognisko można jak najbardziej tutaj zapalić. Tutaj jeszcze gdzieś powinna być skrzyneczka. Ukryta w rogu, ukryta w zaroślach. I ta skrzyneczka to mimik oczywiście. Dobra, jakimś cudem mnie tutaj zjadła i zabiła. No brawo ja. No to była piękna walka, musicie przyznać. No głupia śmierć z mojej strony. No ale trudno się mówi. Tak naprawdę to nic ta śmierć nie znaczyła, oprócz tego, że nam się trochę życie zmniejszyło. Te małpki sobie tak, zaraz tutaj pokonamy bez problemu. I zaraz tego mimika dojedziemy. Wszystkie padły? Wszystkie, dobra. To wracamy. Jakie przygotowania ktoś poczynił, żeby tutaj mimika załatwić. Dobra, my go teraz weźmiemy mieć w dwie ręce. Go powinniśmy załatwić, zanim on w ogóle wyjdzie. O, dokładnie tak. I co my mamy? Maska ciemności i kostur zachodzącego słońca. Maska ciemności to z tego co pamiętam była fajnie nawet wyglądająca. Dokładnie. Taki fajny, wyglądający set, jak taka kostucha. To też jest dość spoko, warto się zainteresować. I ma generalnie też dość dobre statystyki, jeśli chodzi o odporności. Na przykład jeśli chodzi o mrok 25, myślę, że całkiem spoko. Tu nawet Havla ma gorsze. No, ta ma trochę lepsze akurat. Ale generalnie fajne. Fajny secik, ładnie na pewno też wyglądający. Ogólnie jest bardzo wiele tutaj ciekawych setów, którymi warto się zainteresować. No, ja wam pokazuję mój ulubiony generalnie, więc... Ale to wcale nie oznacza, że jakieś inne są gorsze. Naprawdę jest wiele fajnych. Tutaj mamy jeszcze płomyk. Spoko. Miecz możemy wziąć z powrotem w dwie ręce, why not? I co? I wchodzimy sobie powolutku. Tutaj jeszcze jakiś przedmiocik na nas czeka. Rozjarzony klejnot życia. Okej. Przyjmujemy oczywiście. I spróbuj lewo, od razu nam w ogóle pisze gra, czyli tutaj, znaczy gra, ktoś tutaj napisał podpowiedź, czyli tutaj wchodzimy, mamy zioło brzasku, spoko. Po prawej nic nie ma tym razem. Dobry szef, wchodzimy w takim wypadku. Tutaj mamy w ogóle przed tobą mroczny duch, czyli co, zaraz ktoś nas tu zaatakuje. Jest dużo plam krwi. I mamy atak mrocznego ducha Astiela z Miry. Kojarzycie go? Tak jest, to jest ten NPC, który nam tak wiele razy pomagał i z którym wiele razy gadaliśmy. No niestety oszalał już do końca. No i my niestety musimy go oczywiście załatwić. No szkoda, ale tutaj większość historii NPC niestety tak się będzie kończyła. Astiel z Miry wypędzony. Dostaniemy za to człowieczeństwo, więc też zawsze spoko, kukłę człowieka. Tutaj w ogóle to się niby porusza, ale spokojnie, to nam nic nie zrobi. Przed tobą przewrót i wywad dla coś. No, tu się oczywiście nic nie wydarzy. Tutaj jeszcze patrzymy, nie ma żadnych drzwi. Dobra, to możemy ruszać dalej. I otwieramy oczywiście. I zobaczcie, co tu tutaj się dzieje. Jaki wielki smog, jak się ludzie zakręci w kamień. Niezły jumpscare, co? Nawet nie wiedziałem, że to nas może walnąć. Zazwyczaj to byłem gdzieś tam schowany w rogu, jak za każdym razem jak to widziałem, ale byłem ciekawy, czy to zada obrażenia. No, zadało dość spore. Także taki smoczany przyjaciel nas tutaj zaatakował, ale na szczęście nic nam się nie wstało, tak na dobrą sprawę. Możemy ruszać oczywiście dalej. Tam w ogóle widzicie ile luster. I z tych luster oczywiście też będą wychodzić przeciwnicy. Tam w ogóle mamy jakąś kolejną mgłę. Także widzicie, będzie na pewno tutaj co robić. No na chwilę obecną przydałoby się jakieś ognisko, na pewno. Tutaj właśnie mamy mgłę. I za mgłą, co ciekawe, będziemy mieć NPC. Well, you're nicely hollowed, aren't you? Are you tormented by memories? Burdened by guilt? Now the question, are you ready for more? If you are, then we ought to talk.
This contains my power. Long ago, this naive vessel of mine set about devising new spells. The fool dreamt of bringing new forms of magic into the world. But instead, he created me. Mostly by chance, but he did a fine job, I must say. What he sought was strength, and so I decided to demonstrate. While my vessel slept, I'd find my mark and hunt him down. But my vessel did not approve. And so while I slept, he sealed the both of us away. No, I don't have anything against humans. But how is it that you go about defining good and evil? I'm only using what the gods gave me. How can that be so wrong? So what say you to a spot of murder on my behalf? If you don't, I'll leave this place and take more lives. Many more. I couldn't give a fig either way, so what's your choice? I zgódźmy się oczywiście odebrać życie, jakkolwiek to nie brzmi. Yes, I see how very kind of you. I want you to kill a merchant named Gilligan. A greedy, foul man. He won't be missed, I assure you. Yes, bring me a ladder miniature as proof. Is the only person who'd have such an odd knick-knack. No i widzicie, mamy zabić Gilgana, ale tak naprawdę musimy przynieść tą miniaturową drabinę, którą on sprzedaje, więc tutaj już widzicie, że możemy to obejść, porozmawiajmy z nim dalej. I want you to kill a merchant name and don't forget. Dobra, no to jak widzicie nie będzie trudne, po prostu miniatura drabiny. Łatwo ją dostać, wystarczy ją od niego kupić. Można go też oczywiście zabić, jak kto woli, wolna ręka. A tu w ogóle mamy dźwignię i zobaczcie, ile jest tutaj podpowiedzi. Cofnij się, cofnij się, cofnij się. I tu jest właśnie dźwignia. Jak ją pociągniemy, to uwolnimy tamtego NPC, ale skoro tu jest tyle podpowiedzi, to lepiej tego nie róbmy rzeczywiście, tylko to zostawmy. I ruszajmy dalej. Lećmy sobie dalej. Na razie go zostawmy tam, gdzie on sobie siedzi. I tutaj w ogóle widzicie, mamy lustra. A pamiętacie ostatnio, co z luster wychodziło? W ogóle mamy czerwoną jaszczurkę. Jestem ciekawy, ona będzie wybuchać pewnie, co? Dobra, sprawdźmy. Nie pamiętam, czy to też wybuchnie? O, dokładnie. Tak mi się wydawało, że czerwone to raczej będzie wybuchowe, ale... Chciałem sprawdzić. Nie będę kłamał. Dobra, co my tu mamy? Skrzyneczka, czy prawdziwa? No wydaje się, że tym razem tak. Sprawdźmy to. Wielka magiczna bariera, no jakiś tam zwój, spoko. Używać oczywiście nie będę, ale zawsze fajnie mieć. I zobaczcie, co się dzieje w ogóle z tymi lustrami. No jak zobaczycie, z luster wychodzą przeciwnicy, tak jak mieliśmy wtedy no, tym bossem. To wtedy rzeczywiście też ci przeciwnicy wychodzili z tych luster. Teraz dokładnie ta sama sytuacja. Na szczęście jest to jednorazowo, to nie jest tak, że teraz nie wiadomo ile razy będą oni wychodzić i też nie z każdego lustra wychodzą. Na przykład no z tego, widać, że się skrada już. W sumie możemy wziąć miecz w dwie ręce i go załatwić. O, tylko wypadałoby jeszcze trafić, co? No chodź tu, chodź tu. Chyba starczy. Przeżyłeś? Na jednym HP, co? Dobra, mamy cię. Spoko, z kolejnego lustra będą wychodzić. Skamieniała smocza kość, zobaczcie. Super, tu mamy 5. Będzie można ulepszyć brońkę. To tylko jeszcze ognisko by się przydało. I jeszcze raz, dobra, super weszło. Zanim on się ogarnie, to my go tak naprawdę załatwimy do końca. No i dobra, paru takich przeciwników fajnie, żeśmy sobie dobili. No i możemy iść tak naprawdę dalej.
sumie to tutaj jeszcze jest przejście, mamy w ogóle do góry. Nie pamiętam jak tutaj było z ogniskiem, czy ono będzie gdzieś tutaj zaraz? Szczerze nie wiem, ale chyba gdzieś powinno być. Jak my tutaj mamy? Mamy wielką tą jaszczurę, znowu na środku. Co jeszcze? Słaby punkt, trucizna, pocisk. O, tutaj w ogóle mamy ciekawą sytuację, bo tutaj jakbyśmy przeszli inną stroną, to posąg nam blokuje drogę. To jest ten Hipcio, bardzo nam dobrze znany. I można go oczywiście z kamienia zmienić i z nim sobie zawalczyć. Może nawet da jakiś cenny przedmiot, więc jest to jak najbardziej wskazane. Dobra, my może zawalczmy teraz z tym czymś. Dobra, trochę życia straciło. No, nie było takie straszne na szczęście. Coś fajnego, magiczny kamień. Średnio najeżdża, niech będzie. Dobra, mamy kolejną skrzynkę, po drugiej stronie chyba skrzynki nie było, więc to tylko tutaj. Dużo krwi, dużo podpowiedzi, czyli co, mimik. Kolejny się szykuje. Okej, nie tym razem, czyli co, będzie jakaś pułapka. A nie, no proszę. To zaskoczyło. Zaraz Cezy, razy 2, czyli że można sobie zwiększyć poziom trudności, co też jest oczywiście wskazane w paru miejscach. Ale tym razem idziemy dalej. Dobra, coś tu jeszcze ma wyleciało. Szkarłatna woda. Spoko. Zastanawiam się nad tym Hipciem. Wiecie co? Zróbmy tak, że go też odmieńmy. Dlaczego by nie? No na razie dobrze idzie, nie trafiłem go ani razu. A on mnie już oczywiście trafił, bo jakby inaczej. Dobra. Mnie tu trafił jeszcze raz. Dobra, mamy go. Coś wyrzucisz fajnego z siebie, warto było w ogóle to robić. Mam taką nadzieję. Maska Quality Smoka. O, średnio, ale przynajmniej nam się droga odblokowała. On chyba się nie odradza z tego co kojarzę. Więc nawet ok. Teraz pytanie, jak tutaj było dalej z przejściem? Pewno mamy smoka. To on pewnie jak go pociągniemy, to nam tutaj drzwi otworzy. Mogę, tam mamy obowiązanego Hipcia. I dalszą drogę. Dobra, wiecie co? Myślę, że w tym momencie sobie zakończymy. W ogóle tam jest też drugi. Jak widzicie, tam jest mgła daleko i tam mamy Hipcia. Dobra. Możemy sobie tutaj też użyć Pharosa, klucza. Wiecie co? Myślę, że tą lokację sobie zaczniemy w kolejnym odcinku, dlatego że ta droga jest dość długa. Tam będzie jeszcze naprawdę dużo rzeczy do zrobienia. To nam się w ogóle zamknęło, więc ja sobie to otworzę. Więc chodźmy tylko jeszcze, przenieśmy się do naszej Majuli i weźmy sobie, ulepszmy nasz miecz i myślę, że tutaj właśnie będziemy w dalszą drogę ruszać w kolejnych odcinkach. No myślę, że to będzie akurat spoko, żeby w tym momencie zakończyć, no bo naprawdę długa droga nas czeka. Także chodźmy ulepszyć miecz, powinno starczyć. Okej, tak dużo zrobiliśmy, w końcu spotkaliśmy tego Wendrika, tego króla. Możecie też w sumie powiedzieć, co sądzicie o nim, bo jak go pierwszy raz zobaczyłem, to nawet nie wiedziałem, że to on, nie wiedziałem za bardzo o co chodzi. Taki się wydawał niepozorny. I zobaczcie, mamy miecz ulepszony na maksa. Super. Silniejsi nie będziemy. Fajnie, fajnie. A tutaj też już nic nie zrobimy. I'll be around if you make it. Czy u ciebie coś może nowego kupimy? You've been long away. Well, Tak, zobaczcie co ma. O, też ma skamieniałą smoczą kość, ta też mi się nie przyda, a migoczący tytanit by się przydał. Tylko ma tylko 3 sztuki. Jedną sztukę za 1500. Dobra, na razie nie. Na razie No dziękuję. interest. I zastanawiam się, może kupimy od razu od tego tą drabinkę, co? Jak już tu jesteśmy, mamy kasę. Hey, Zobaczcie, jest ta drabinka, kupujemy. No i spoko, przyda się.
Cheers for that. Zawsze moglibyśmy go po prostu zabić, ale to też będzie spoko. Wchodzimy jeszcze do tego, bo jestem ciekawy jak tam nasze punkty na mapie. Pamiętacie, że tutaj za pokonanego bossa i tak dalej. Mapa się rozświetlała, zobaczcie. No ładnie już to wygląda. Mamy tutaj takich parę ładnych punktów. Tutaj jeszcze nie mamy. Tutaj też jest coś na środku. Dobra, a ten coś nam powie o tych punktach? Even more flames have appeared. I don't know what causes it. Dobra, czyli nic ciekawego. Dobra, to chyba na nic w sumie nam więcej nie starczy. Nie ma co tutaj kupować. Więc myślę, że w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. No i w następnym odcinku będziemy iść do bardzo ciekawej lokacji. Takiej troszkę dziwnej, niepasującej. Tak nagle nie wiadomo skąd ona się w sumie weźmie do końca. Ale to tak jak mówię, udamy się w następnym odcinku. Także dzięki bardzo za uwagę. Zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam również na inne serie na moim kanale. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Na razie. Hej!